Hejka! Witamy serdecznie kolejnego dnia. Jak widzicie, obecnie jesteśmy na stacji pociągów i będziemy jechać gdzieś koleją. Będzie to bardzo interesujące miejsce, więc zostańcie z nami. Dokładnie. Dotarliśmy na stację numer 1. Teraz próbujemy się przesiąść na taki regionalny pociąg. Także w kolejce po bilety. No i mamy nadzieję, że będzie dla nas jeszcze miejsce. Mamy bilety. Wsiadamy do pociągu. Zobaczymy, czy gdzieś jest miejsce. Jesteśmy w Kawaguchiko. Jak widzicie, jest tutaj całkiem sporo ludzi. Zobaczmy, czy uda nam się kupić kolejny bilet. Tym razem na taką objazdówkę tutaj. Byśmy sobie mogli naprawdę pojeździć po tych wszystkich jeziorach i fajnie w miejscu widokiem na Fuji. Słuchajcie, mamy już bilety, więc pierwszy sukces. Mamy już pierwszy autobus, więc drugi sukces. Teraz jedziemy do naszego hotelu, postaramy się zostawić tam graty. No i co? Idziemy w Miacho, będziemy cykać setki fotek. Obiecujemy, na pewno będzie dużo. Jesteśmy już w naszym hotelu. Niestety check-in wcześniej nie jest możliwy, ale patrzcie, po raz kolejny Japonia. Macie takie darmowe szafki, gdzie możecie zostawić swoje rzeczy i naprawdę można poczuć się mega bezpiecznie, bo one są zamykane na szyfr i tylko wy go znacie. Mega kraj. Jak wyglądają tutaj przystanki, także nie dajcie się zwieść, bo nie jest wcale łatwo je znaleźć, a tam w oddali już czeka na nas autobus i nim pojedziemy z powrotem na stację. No dobra, teraz już oficjalnie witamy serdecznie spod góry Fuji. Jesteśmy w miasteczku, które się nazywa Kawaguchiko. Dokładnie i spędzimy tutaj nie 1, a 2 dni. Przyjechaliśmy tutaj na 2 dni, nie na żadną wycieczkę, tylko sami, ponieważ chcemy wam pokazać jak najwięcej miejsc, z których można górę Fuji oglądać, a jak widzicie pogoda zapowiada się super. Ja jestem jeszcze bardziej podekscytowana niż na wczorajszych pandach. Chyba dlatego, że jest słońce, w końcu słońce i piękne widoki. Tak ogólnie to my tutaj przyjechaliśmy najpierw metrem, później jednym pociągiem, później drugim pociągiem. Da się przyjechać tu jednym pociągiem, ale wiecie, trzeba kupować dużo wcześniej. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na miejscu, kupujecie sobie taki bilet na wszystkie autobusy, ale jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy typu pociąg albo jakieś kolejki, no za to musicie niestety zapłacić ekstra. My za ten pociąg płacimy 400, mniej więcej 400 od osoby, żeby pojechać do Pagody. Jeżeli chodzi o ten autobusowy na 2 dni, zapłaciliśmy 2000 od osoby. Dokładnie, a tutaj do Kawaguchiko można się też dostać. Najlepszą metodą jest autobus, natomiast autobusy były wszystkie zabukowane, także musieliśmy skorzystać z pociągu. Większość busów czy pociągów, które odjeżdżają tutaj w region Mount Fuji, odjeżdża z Tokio, ze stacji Shinjuku, także o tym też warto pamiętać. Wysiadamy już na naszym pierwszym przystanku. Pociąg za nami. Teraz dość długi spacer i widzimy się w Pagodzie. Tradycji, żeby stało się zadość, żeby wejść do Pagody, to my potrzebujemy pokonać znowu kilka ładnych schodów. Piękne schody. Dawno nie było. To dzisiaj będzie. Lekko nam się góra zasłoniła, ale i tak jest piękna. Jesteśmy na takim pierwszym tarasie widokowym i naprawdę wygląda nieźle. W drodze do Pagody macie jeszcze świątynię. Tutaj miejsce do obmywania. Tam główna część świątynna. Fajnie to wygląda, ale sama pagoda ostro do góry. Kolejny viewpoint, jesteśmy już prawie na górze. Spójrzcie, jak pięknie miasto wygląda pod nami, a góra może się odsłoni. Podeszliśmy pod pagodę, 10 minut, a teraz chcemy wejść na taki najsłynniejszy punkt, czyli mniej więcej w połowie pagody, żeby zrobić zdjęcie i pagody, i góry Fuji.
Tutaj jest kategoryczny zakaz puszczania dronów, więc tego nie będziemy robić. Natomiast postaramy się zrobić timelapsa, ale nie wiem jak to wyjdzie. Może będzie widać jak ta chmura się rusza. Jeżeli chodzi o to, kiedy najlepiej zobaczyć górę Fuji, to podobno do 9 rano. Mieliśmy szczęście, my tu przyjechaliśmy około 11 i były piękne widoki, no ale już od 12 zaczęły się chmury i niestety góra jest za chmurami. Jeszcze liczymy na łód szczęścia, że może się uda, a jak nie, to jutro rano postaramy się. Mam nadzieję, że też będzie słońce, chociaż w prognozie nie ma go. Mnie się tutaj tak podoba, że ja się bardzo cieszę, że zdecydowaliśmy się tutaj przenocować, a nie być tylko na jeden dzień. W ogóle to jest bardzo fajne miasteczko, jest tu jezioro i góry i można robić hajki, także jak ktoś tutaj jest w lecie, to naprawdę więcej niż jeden dzień warto. Mając chwilę okazji, ja jeszcze dodam, że to miasteczko, które widzicie za mną, to nie jest jedyne miasteczko, które tutaj jest. Tutaj jest kilka takich miasteczek, więc zawsze znajdziecie sobie fajne miejsce, żeby się zatrzymać. My się akurat zatrzymaliśmy w Kawaguchi, dlatego że tam są jeziora. I chcemy też spróbować cyknąć takie fotki, jak się Mount Fuji odbija w jeziorze. Ale to miasteczko na przykład za mną, tu wam wstawiam jak się nazywa, bo nazwa trudna. Ono również jest świetną bazą wypadową, szczególnie na tą pagodę. Ja się tutaj pocę jak nie wiem co, a przede mną pan w swetrze popyla. Wiecie, Azja to jest stan umysłu. No dobra, mamy fart. Naprawdę pokazał się szczyt, te chmury się rozstąpiły. Przepiękne ujęcie. Jakby ktoś pytał, to z drugiej strony też warto zrobić foteczkę, bo można objąć i świątynię, i szczyt góry. Jest zdecydowanie mniej ludzi. Wszyscy zachwycają się panoramą, to ja wam pokażę jeszcze pagodę. Tradycyjnie 5 pięter. Wygląda jakby była świeżo postawiona. Nazywa się Churito Pagoda. Mówiliśmy wszystko o tej pagodzie, także jest to pagoda całkiem nowa, ale nie, że z 2019 roku, tylko została zbudowana w 1962 roku. Ma prawie 20 metrów wysokości, także nie jest taka niska. To właśnie ta pagoda z widokiem na górę Fuji jest wizerunkiem Japonii. Więc gdziekolwiek zobaczycie jakieś pocztówki, jakieś znaczki, tego typu rzeczy i będzie wam się wydawało, że to pagoda, to na 90% możecie być pewni, że to właśnie ta pagoda. My tymczasem porobiliśmy mega foteczki i szociki. Mamy nadzieję, że wam się podobają. Zaczynamy naszą drogę powrotną. Idziemy schodami w dół. Słońce przypala dzisiaj nieźle. Jedziemy teraz w kolejne miejsce. Zaraz po przyjeździe pociągiem do Kawaguchiko udało nam się dosłownie w tej samej minucie znaleźć autobus, który okazał się, jak widzicie, naszym prywatnym autobusem. Idziemy w takie fajne miejsce. Planujemy okrążyć jezioro i tam postaramy się pokazać wam, jak Mount Fuji wygląda w odbiciu tego jeziora. Mamy nadzieję, że chmury trochę przejdą i będą ładne widoki. Ale umówmy się, nawet jeżeli nie przejdą, to myśmy się już dzisiaj Mount Fuji naoglądali. Mamy mega fart, więc jesteśmy mega zadowoleni. Cokolwiek teraz zobaczymy, przyjmiemy to ze stoickim spokojem. Dokładnie, zwłaszcza po tej pogodzie, którą mieliśmy w Nikko. Wysiedliśmy, przejechaliśmy ze 20 przystanków, ale nadal nie wiemy, o co chodzi z tym autobusem, bo cały czas był pusty, a w sumie my nic nie zapłaciliśmy, jest na naszym pasie, więc ludzie chyba nie zdają sobie z tego sprawy. No i zaraz pokażemy wam, jak wygląda góra z nad jeziora. Przyjechaliśmy właśnie do Oishi Park, to jest takie najsłynniejsze miejsce, gdzie można zrobić sobie foteczkę z górą Fuji, jeziorem, ale najważniejsze rzeczy muszą być na początku, czyli Gabi ma jedzenie. Dokładnie, zdobyłam rice dumpling z Mount Fuji, czyli te kuleczki albo pierożki ryżowe z sosem sojowym z tyłu, z górą Fuji. Będziemy jeść.
zdrowe, a trochę takie słodkie, bym powiedziała. Okej. To okej. A jak dojdziecie sobie na brzeg jeziora, to możecie właśnie taką fotkę ustrzelić. To jest ogólnie fajne miejsce. Jeżeli ktoś lubi sobie porobić zdjęcia z jakimiś kwiatkami, z różnymi takimi rzeczami, to tutaj je znajdziecie. Tylko pamiętajcie, że to też jest jedno z najsłynniejszych miejsc tutaj, więc ludzi w cholerę. My się teraz trochę oddalimy. Postaram się znaleźć jakieś miejsce, które jest, że tak powiem, oddalone od tych wszystkich ludzi. No i pewnie się domyślacie po co. Góra nas dzisiaj ewidentnie rozpieszcza. Co chwilę widzimy jej czubek. Moim skromnym zdaniem nie mogliśmy się spodziewać lepszego widoku, lepszej pogody. Także warto było czekać te 2 dni więcej, żeby przyjechać tu na pewną słoneczną pogodę. Mamy nadzieję, że ujęcia z drona pierwsza klasa, albo że w ogóle tu są i mnie japońskie władze nie dorwały. Rzecz numer 2, nie przejmujcie się moim czołem. Nie mamy kremu do opalania, a chyba powinniśmy. A tak ogólnie kręcimy dla Was jeszcze timelapsa, więc chcemy powiedzieć, że tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które możecie robić. Możecie jeździć rowerami, możecie jeździć jakimiś tam skuterkami, na hulajnogach, można wynająć sobie motorówkę czy coś takiego, także jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Tu dookoła tego jeziora jest taka ścieżka i nie ma żadnego problemu, żeby się też poruszać inaczej niż autobusem. I są łabędzie i można pedałować. Mieliśmy taki niecny plan, że chcieliśmy zdobyć tą górę. Niestety plan spełzł na niczym, ponieważ obecnie nie ma sezonu na wchodzenie na Fuji. Wiecie, Fuji to nie jest niska góra. Ona do tej pory ma kawał śniegu na sobie i bardzo trzeba uważać, szczególnie w takiej wiosennej pogodzie, ponieważ śnieg robi się ciężki, ale do tego jest jeszcze sporo lodu, więc może wydarzyć się krzywda. Trzeba naprawdę, nie dość, żeby być dobrze przygotowanym, to trzeba mieć jeszcze dobry sprzęt. My na to przygotowani nie byliśmy, więc stwierdziliśmy, że tym razem odpuszczamy. Kiedyś specjalnie tutaj przyjedziemy, żeby tą górę zaliczyć, bo na pewno warto. To nie jest bardzo trudna góra do zdobycia, jest na pewno męcząca, ale są też 2 trasy. Można wchodzić z samego dołu albo z tak zwanej stacji 5. Jeżeli wchodzi się ze stacji 5, do której dojeżdża autobus, wtedy da się to zrobić w jeden dzień. Dokładnie, natomiast teraz autobusy do 5. stacji jeszcze nie jeżdżą. Sezon tutaj na wejście na górę Fuji to jest lipiec, sierpień. Proszę Państwa, cała góra w pełnej okazałości. Idealna. Można też sobie pływać na takich łódeczkach. Patrzcie, jaka przepiękna góra, no nie możemy się napatrzeć. Stoimy tutaj już chyba godzinę na brzegu i po prostu patrzymy. No dobra, bo nie możemy się oddalić od tego miejsca. Tak pięknie jest, tak pięknie nam się odsłoniła góra. To może trochę opowiem o niej. Góra Fuji to nie jest zwykła góra, to jest stratowulkan i jest to jednocześnie najwyższa góra Japonii, a także góra, która przekracza 3000 metrów, ma 3773 metry bodajże. Pierwsze wejście zanotowano w VII wieku naszej ery. Chcieliśmy jeszcze wjechać kolejką na tutaj okoliczną górę, żeby podziwiać te piękne widoki Mount Fuji z góry. Natomiast jest 16, jest zamknięte.
Niestety, jak to Japonia, tutaj wszystko zamyka się szybko, trzeba o tym pamiętać. Z jednej strony szkoda, z drugiej strony no naprawdę widzieliśmy te widoki z jednego miejsca, z drugiego miejsca, z drona, także już dużo więcej nam do szczęścia nie jest potrzeba. Tak, wygląda Mount Fuji pięknie, a my teraz, no cóż, wsiadamy w busik i pojedziemy coś zjeść. Bo jakbyście nie wiedzieli, to w Japonii są Alpy. Alpy japońskie. Jest tutaj bardzo dużo gór i szczytów, ale ten jest największy i najpiękniejszy. Na zakończenie dzisiejszego dnia lecimy jeszcze na słynny spocik góry Fuji z takim jednym sklepem. Kiedyś to był chyba 7-Eleven, teraz to już jest inny sklep, ale słuchajcie, zawsze jest multum ludzi. Jesteśmy na miejscu i jak myślicie, że zrobicie sobie taką, wiecie, fajną fotkę wyjątkową, no to nie. Inni też mają te pomysły, także pamiętajcie o tym, robiąc te foteczki. No dobra, słuchajcie, pod tym kultowym miejscem, czyli sklepem i górą Fuji, stwierdziliśmy, że to jest idealny moment, żeby się pożegnać. To był bardzo, bardzo długi dzień. Rozpoczął się przed 6 rano. Teraz jest godzina mniej więcej 18. My jeszcze nic nie jedliśmy oprócz małego śniadania. Także zrobiliśmy małe zakupy. Idziemy teraz do hotelu, zaczekinujemy się. Jak będziemy mieli siłę, to wam nagramy, jak wygląda hotel. A tymczasem dzięki wielkie, że oglądaliście tą część. A my widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, pa pa. Witamy serdecznie kolejnego dnia. Jesteśmy dalej w Kawaguchiko. Czekamy właśnie na przystanku na nasz autobusik. I będziemy jechać do Kolejnego jeziora. A jak się nazywa? Saiko, nie pamiętam. Wczoraj pokazywaliśmy wam te okolice. Byliśmy też w tych okolicach. Dzisiaj chcemy podjechać tutaj, żebyście mieli naprawdę takie pełną widoczność, co tutaj można zobaczyć. A góra jest. Dojechaliśmy już na miejsce. Jesteśmy pod kolejnym jeziorem, a to jezioro nazywa się? Saiko. Dokładnie. I pokażemy wam teraz, jak wygląda tradycyjna wioska japońska. Jest to jedna z głównych atrakcji tutaj w tym regionie 5 jezior Fuji. 5 jezior Fuji zostało uformowane tutaj przez lawę, która zatrzymała bieg rzeki. Leżą one od północnej strony góry Fuji i to są Yamanaka, Kawaguchi, Saiko, Shoji, Motosu. 3 z nich, Saiko, Shoji i Motosu, są połączone z podziemnymi kanałami. To jest super area na rekreację, jak się mówi area po polsku. Miejsce. Super miejsce na rekreację. Tutaj przyjeżdża bardzo dużo turystów, nie tylko żeby podziwiać górę Fuji, ale też żeby odpocząć nad jeziorami albo pójść jeszcze w inne góry, nie tylko na Fuji. Area na rekreację zostanie dłużej z nami. Ja bym nazwał to miejscem na wypoczynek. Takich spraw organizacyjnych wejście do tej wioski kosztuje 1000 jenów. Pamiętajcie też, jak tutaj przyjeżdżacie, że te trasy autobusowe, one zajmują czas. Więc musicie to dość dobrze zaplanować, jeżeli macie jakiś pociąg powrotny albo coś takiego. My z Kawaguchiko jechaliśmy tutaj prawie godzinę, także weźcie to pod uwagę. Poza tym też te autobusy nie wszystkie jeżdżą co 10 minut. Ten tutaj autobus jeździ raz na godzinę, więc miejcie to na względzie przy planowaniu. No i jak widać, wiśni tutaj też jest trochę więcej, więc dużo ludzi robi sobie foteczki. Jesteśmy już pod wejściem i będziemy się poprawiać, a więc Gabi, mów wszystko. Mamy już bilety. Bilet kosztował 500, czyli zapłaciliśmy 1000 jenów za wejście. To był ten mój błąd, za co serdecznie przepraszam. Okej, dostaliśmy broszurki, highlights map i jakieś informacje tutaj. Będziemy się dokształcać, bo szczerze to ja nic nie wiem o tym, ale będziemy się uczyć razem z wami.
Ja tylko daję znać. Tutaj nie będzie drona. Jak widzicie, samo to miejsce jest dosyć duże, także my na pewno nie zobaczymy każdego domku, ale postaramy się Wam ich pokazać jak najwięcej. One są tutaj zachowane w takim naprawdę bardzo dobrym stanie. To trochę przypomina taki polski skansen. Bardzo mi się podobają te dachy kryte strzechą. Tutaj przepiękna herbaciarnia. Jeżeli ktoś lubi matchę, to za 500 można się napić. My nie jesteśmy fanami, więc idziemy dalej. Co to jest trójka? Information. Tak wygląda dom relaksu w środku. Jak widzicie, są tam jakieś stroje czy świątynia. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co to jest, mówiąc zupełnie szczerze, ale to, co wiem, to to, że herbatka musiała zawsze być. Dom relaksu i spójrzcie, jakie wiatraczki tutaj. Pewnie większość z Was miała takie, jak była dziećmi. Tutaj jest ich pełno i one fajnie sobie falują na wietrze. A ten dom to normalnie pokryty jest mchem. Tak też, żebyście nie myśleli sobie, że to wszystko jest takie, wiecie, zachowane idealnie. Przeczytaliśmy, to jest po prostu odrestaurowane, więc trochę tak jak nasze skanseny, rzeczywiście. Bardzo ładnie odrestaurowane, bardzo ładnie zrobione, ale nie jest to stan sprzed setek lat. Wiśnie jeszcze kwitną, więc dziewczyny lubią się przebierać w tradycyjne kimona. No i spójrzcie, jakie fajne zdjęcia można sobie porobić. No dobra, wiem, że nie powinienem, ale spójrzcie na młodego, jaki jest przebrany. Po prostu wszyscy się nad nim zachwycają. Ja również. Tutaj przepiękna mozaika z origami. To na pewno jest góra Fuji, ale naprawdę pomysł przedni. W środku ten dom również jest przepiękny. Przepraszam, że nie wiem, co to jest, ale obiecuję, że dokształcę się i dowiem, bo wygląda to na ołtarzyk, ale takich jeszcze nie widziałem. Jesteśmy teraz w takim muzeum poświęconym wielkiej tragedii, która się tutaj wydarzyła w 1966 roku, ponieważ kompletnie z powodu tajfunu ta wioska została zniszczona. Tak wyglądała po i do tej pory za zabite bądź zaginione uznaje się 90 kilka osób. Straszna tragedia. Wywołana przede wszystkim deszczami, które tutaj padały i nie przechodziły. I rzeczywiście z tych wszystkich okolicznych gór zaczęła spływać woda, a także błoto. A tak wyglądała historia tego miejsca. Podobno od około XVI wieku istniała tutaj w tym miejscu na północno-wschodniej stronie jeziora Saiko przepiękna wioska z około 50 domami pokrytymi strzechą. Ludzie żyli sobie tutaj spokojni, radośnie. Wioska była okrzyknięta jedną z najpiękniejszych wiosek w całej Japonii. We wrześniu 1966 roku Japonia, ten region tutaj nawiedziły dwa tajfuny, Helena i Ida. Tajfuny te spowodowały, że z gór za mną osunęła się wielka lawina błotna, kompletnie niszcząc całą tą wioskę, która była do tej pory od XVI wieku utrzymywana w swoim oryginalnym stanie. W 2006 roku władze postanowiły zrekonstruować tę wioskę i postawiono tutaj kilkadziesiąt domów. Różne źródła mówią o różnej ilości, około 20. No, teraz możemy podziwiać piękno tej wioski. Jeśli się zastanawiali, to za tymi chmurami jest właśnie góra Fuji. No i też dlatego ta wioska jest taka znana. Niestety przyszły już chmury i zasłoniły jej większość, zdecydowaną większość. No patrzcie, ten widok powinien wyglądać tak jak na ulotce. Niestety góra nam się trochę schowała w chmurach. No tutaj jeszcze lepiej byłoby widać całą górę, ale my nie narzekamy. Wczoraj mieliśmy naprawdę przepiękny dzień, dzisiaj od rana też.
Jeśli tylko macie ochotę, to za 2000 jenów możecie sobie wypożyczyć tutaj stroje tradycyjne i porobić sobie w nich zdjęcia. Bardzo dużo ludzi to robi. Wiecie, to jest naprawdę fajna pamiątka. Jesteśmy na głównym placu, jakby to powiedzieli Krakusy. Jesteśmy na rynku. Już wychodzimy z wioski. Mamy nadzieję, że podobała Wam się tak samo jak nam. My uważamy, że naprawdę jest super, jest przepiękna, te budynki przepięknie odrestaurowane. Jeszcze te wiśnie, które mamy za sobą, naprawdę robią robotę. Więc warto tu przyjechać, warto wydać te 13 zł, żeby tu wejść i nauczyć się troszeczkę na temat historii tego miejsca. No a wiecie, jeszcze jakby był widok na górę Fuji, no to już w ogóle 110%. Dokładnie, zgadzam się. Warto tutaj przyjechać o każdej porze roku, bo teraz są kwitnące drzewa, ale w każdej porze roku jest coś tutaj pięknego. Naprawdę starają się utrzymać to w pięknej kondycji. Prawie godzina później, a my dojechaliśmy na nasze kolejne miejsce, pewnie jedno z ostatnich. Mianowicie, jak tutaj jechaliśmy, zobaczyliśmy szczyt góry, która ewidentnie nas lubi, więc zabieramy Was na jeden ze szczytów, na który wjeżdża kolejka. A właśnie przyjechała, chodźmy szybko kupić bilet. Bilet kosztuje 1000 i można jechać w dwie strony od 9 do 17. Idziemy szybko, bo przyjechała kolejka. Tak wygląda kolejka, którą będziemy jechać. A tak wygląda ekipa, więc będziemy jak sardynki w puszce. Ruszyliśmy. Musicie przyznać, że widok na miasteczko jest przepiękny. A my zaraz Wam pokażemy, jak widać stąd Mount Fuji. Tutaj widać miasteczko, które wczoraj Wam pokazywaliśmy. Znowu nie pamiętam, jak się nazywa. Także tak jak wczoraj wkleję. A góra Fuji wygląda dziś tak. Przepięknie. Tutaj na górze macie takie tarasy widokowe. One są bardzo fajne. Mają kilka leveli, więc ludzie się naprawdę jakoś mocno nie gęszczą, nie przeszkadzają sobie. Ale dla tego widoku naprawdę warto tu wpaść. Tutaj ktoś chyba zostawił nieudane wróżby ze świątyni królika. A z takim widokiem to się chyba muszą udać. Pyszne lody z króliczkiem i widokiem. I pięknymi kolczykami z górą Fuji, które właśnie dostałam. Mamy pamiątki. Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest więcej gór pokrytych śniegiem. Także poza Mount Fuji jest tutaj sporo wysokich gór. Patrzcie, jakie fajne rzeczy są na kolejce. Ekstra mi się. Zjechaliśmy już z tej kolejki. I mega polecam. Było naprawdę super, tak? Ekstra widoki. Cieszymy się bardzo, że nam się udało tam wyjechać. Widoki jak zwykle najlepsze, ale w ogóle wiecie, to wszystko jest tak robione, żeby oni na tym nie zarabiają, tylko jakby utrzymują się z tych takich drobnych opłat, więc naprawdę bardzo warto. To nie jest ani drogie,
ani długie, ani wiecie, nie trzeba się jakoś specjalnie tym stresować, a widoki super, ludzie super i nawet pamiątki sobie super kupiliśmy. Dokładnie. A jeszcze jakby ktoś chciał wiedzieć, na przykład cały świat, na górze stoi pani i robi zdjęcia i robi je za darmo. Także pozdrawiamy Misia z klubu. Cerujemy sobie teraz po tej takiej najbardziej turystycznej części Kawaguchiko. Jeżeli macie ochotę coś zjeść, pobawić się, czegoś się napić albo kupić pamiątki, to tutaj naprawdę wygląda to bardzo podobnie do Europy. To jest zjawisko tak zwane Diamond Fuji, czyli diamentowe Fuji. Słońce akurat w kwietniu staje dokładnie za góry i tworzy się takie coś pięknego na niebie. Szkoda, że nie wiedzieliśmy, bo byśmy pooglądali. Dzisiaj zupełnie przez przypadek wjechał nam lunchik hinduski. Także jesteśmy w indyjskiej knajpie z widokiem. Region 5 jezior słynie też z onsenów, czyli tych gorących źródeł. Francuskiego onsen. Jest tutaj bardzo przyjemnie. My już po obiadku zbieramy się teraz do hotelu odebrać nasze graty. Jedziemy na stację kolejową i będziemy czekać na busa, który nas zawiezie do Tokio, a z Tokio lecimy do Osaki. Do Osaki lecimy Shinkansenem, także powoli będziemy kończyć tego vloga już tutaj, no bo ta podróż pewnie nie będzie specjalnie przyjemna ani taka fascynująca. Mamy nadzieję, że nasz pobyt w Fuji Wam się podobał, że odcinki Wam się podobały. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu, czy napiszcie do nas, czy na Instagramie, czy na YouTubie pod filmem. A tymczasem dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć. Pa, pa! Było cudnie!